Dobra chłopaki i dziewczęta, zapiąć pasy, gdyż nadszedł czas, by sponiewierać wasze bębenki uszne atakiem brutalności, techniki oraz melodii. To niewątpliwie jedna z tych płyt, które są w panteonie metalowych dzieł sztuki. A dzisiejszym albumem jest Carcass Heartwork. Carcass to jeden z najbardziej szanowanych zespołów grind death metalowych, założony w Wielkiej Brytanii w Liverpoolu w 1985 roku przez perkusistę Keena Owena oraz gitarzystę Billa Steera, który również w latach 1987-89 był członkiem Napalm Death. W 1987 basista i wokalista Jeffrey Walker dołącza do składu. Wczesne teksty są wyróżnikiem zespołu, nawiązują do obszaru medycznego i substancji chemicznych, które są powiązane z ludzką anatomią. Siostra Jeffa studiowała pielęgniarstwo, a ten pożyczał od niej specjalistyczne słowniki, aby pisać liryki. Dziś przyjrzymy się czwartemu albumowi grupy, który odmienił oblicze zespołu na melodic death metal. Niektórzy nawet sądzą, że to jest pierwszy album w historii w tej stylistyce, czyli Heartwork. Jak już kiedyś wspomniałem, nie jestem jakimś wielkim fanem melodefu, ale w takim wykonaniu jak prezentuje Carcass można się nim raczyć bez przerwy. Może właśnie dlatego, że Heartwork nie jest zbyt melodyjny, są to krótkie solówki i frazy, tkwi jego sekret, że album mi się wyjątkowo podoba. Refreny są zapamiętywalne, a każdy utwór ma charakterystyczną zagrywkę. Kawałki w stosunku do wcześniejszych wydawnictw stały się bardziej uproszczone. Mają wręcz strukturę zwrotka, refren, zwrotka, co przyczyniło się do większej dostępności muzyki, nie czytaj komercyjności. Także tekstowo Jeff przeszedł od medycznego żargonu do tematów dla niego bardziej istotnych i poważnych, typu zniszczone marzenia i szanse, materializm, upadający świat czy złamane serce. Riffy i solówki są nowoczesne i chwytliwe, często o thrashowym zabarwieniu. Bill Steer i Mike Amott grają jak jedna maszyna, która wszystkie techniczne niuanse wykonuje w sposób idealny i pozbawiony błędów, szczególnie tych w rodzaju 404. Zagrywki gitarowe są ciężkie, ostre i mają pazur. Zaś jeżeli chodzi o solówki, są to jedne z najbardziej wirtuozerskich w całej muzyce ekstremalnej. I to mi się bardzo podoba. Perkusja Keena Owena często blastuje. Bas zaś jest trochę schowany za gitarami, ale one są tak ciężkie, że nie trzeba ich bardziej uwypuklać. Wokale brzmią chorobliwie. Jeff ostro wykrzykuje, co mu w duszy gra. To agresja w czystej postaci. Produkcja jest wręcz genialna. Ostra jak brzytwa, czysta i klarowna. To pociski artyleryjskie, które bez przerwy śmigają nad naszymi głowami, nie pozwalając nam się podnieść. Za brzmienie odpowiada Colin Richardson, które to inne zespoły w późniejszym czasie starały się tylko naśladować. Heartwork to niewątpliwie dzieło wybitne, które jednak musiało walczyć w tamtym czasie o uznanie wśród starych wyjadaczy, gdyż nie do końca oni rozumieli kierunek obrany przez zespół. Myślę, że po latach także i oni docenili, jak wielki i wpływowy to album. To posłuchajmy teraz fragmentów tego klasycznego melodyjnego death dzieła. Album rozpoczyna się ciężkimi, mięsistymi riffami, po czym wchodzi groove i ostry krzyk Jeffa. Perkusja miarowo uderza i wchodzą wręcz heavy metalowe solówki. Coś pięknego. Tekst jest jakby zaprzeczeniem piosenki Beatlesów All You Need Is Love, gdyż Walker śpiewa All You Need Is Hate. Tekst jest bardzo pesymistyczny i mówi o zawiedzionych i pogrzebanych nadziejach. Carnal Forge. Tutaj mamy punkową energię, a kawałek momentami jest wręcz grindcore'owy. Gitarzyści szturmują nas świetnymi riffami. To utwór w klimacie thrashowym, zaś Jeff wyrzuca z siebie teksty o krwawych ofiarach wojen. Kawałek tytułowy to niesamowicie szalone riffy, które ustępują miejsca świetnej solówce. Mamy tutaj wiele zmian temp, świetne harmonie oraz sprzężenia. Raz ciężko, raz energetycznie. Tekst przedstawia świat jako czarne płótno, które krwawi i jest namalowane ubogą paletą barw. Płytę zamyka Death Certificate, utwór opowiada o odczłowieczeniu, zdigitalizowaniu oraz odebraniu godności ludzkiej śmierci. Utwór ewidentnie z thrashowym sznytem oraz wyczuwalnym smutkiem, szczególnie podczas płaczących solówek. Pod koniec ciężkie riffy jeżdżą nam po czaszce.
Utwór zawiera wszystko, by nazwać go metalowym majstersztykiem. Zobaczmy teraz okładkę i wkładkę. Oprawę graficzną zaprojektował Andrew Tushy. Na froncie umieścił rzeźbę wybitnego szwajcarskiego artysty Hansa Rudolfa Gigera pod tytułem Life Support z 1993 roku. Jest to uaktualniona wersja jeszcze starszej pracy z 1966 roku pod tytułem Leben erhalten, czyli Chroń życie. W obu przypadkach dzieło nawiązuje do symboliki chrześcijańskiej. Dłonie połączone są ze sobą kręgosłupem i podłączone do osłoniętej ludzkiej głowy kablami, a całość umieszczono na pacywce. Mają symbolizować odhumanizowanie człowieczeństwa i świata. Na górze nazwa zespołu, na dole tytuł albumu. Tło jest w ciemnej brązowej tonacji, jednak po prawej widzimy promienie, tak jakby jeszcze wszystko nie było stracone. Wkładka w odcieniach szarości, na pierwszej rozkładówce na czarnym tle biała grafika splątanej struktury, po prawej tytuły utworów, a pod spodem nazwa zespołu. Na kolejnych stronach na szarym tle teksty do utworów, pod spodem wyszczególniono kompozytorów i skład nagrywający. Na ostatniej wewnętrznej obok krzyża podano informacje, gdzie i kiedy album nagrano, adres do managementu, kto jest autorem okładki oraz podziękowania. Na stronie zamykającej wkładkę na jasno-brązowym tle wydrukowano loga Earache i Columbia. To wydanie jest z roku 1994. Na czerwonej płycie CD wytłoczono tę samą pokręconą strukturę co we wkładce, nazwę zespołu, tytuł albumu, tytuły utworów i loga wydawców. Na zamykającej stronie pudełko wydrukowano tytuły utworów producenta oraz logosy wydawców. Krążek trwa 40 minut, a ma się wrażenie, że jest znacznie krótszy. To świadczy o geniuszu kompozytorskim. Tu ani na chwilę nie wieje nudą, ani sandałem z masłem. Im dłużej słucha się albumu, tym ma się wrażenie, że to niedościgniony wzór, że to pieczęć postawiona na metalu, że to arcydzieło. Także nie wyobrażam sobie nie mieć tej płyty na półce. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!